Dzień dobry Państwu, Robert z Kassa, Izoterm.pl. Chciałem Państwu przedstawić nasze innowacyjne rozwiązanie, jakim jest kalkulator do ocieplenia styropianem naszego domu lub inwestycji. Kalkulator jest dostępny na stronie Izoterm.pl i styropian in. Przechodzimy do niego klikając z menu na kalkulator i wydaje się być skomplikowany, wiele ma opcji, ale tak naprawdę jest bardzo prosty. Wystarczy dla Państwa, aby ocenić, na szybko oszacować koszty samego materiału do ocieplenia elewacji. Wystarczy podać elewację, powierzchnię elewacji, jaka jest do ocieplenia, załóżmy 220 metrów. Jaką grubością styropianu zamierzacie Państwo ocieplić. Proponuję co najmniej 15 cm, załóżmy, że będzie 15 cm. I wybrać, jakim rodzajem styropianu byście Państwo chcieli ocieplić. Na tej liście, którą widać, mamy kilkadziesiąt pozycji. To są różne fabryki, różne rodzaje styropianów, pogrupowane właśnie rodzajami. Zachęcam, żeby ocieplić minimum styropianem 0,40 z białych styropianów. 0,38 to są styropiany troszeczkę cieplejsze. Lub grafitowym, jeżeli macie Państwo możliwość i środki na to pozwolą, to zachęcam do grafitowego, bo on o około 30% lepiej ogrzewa nasz dom, znaczy trzyma ciepło w naszym domu niż te białe styropiany. Sam osobiście ociepliłem właśnie styropianem grafitowym. Robiąc kalkulację, musimy wiedzieć, że nie każda fabryka dowiezie do Państwa styropian, ponieważ wiadomo, na stronie naszego kalkulatora korzystają osoby z całej Polski, z całego kraju, a fabryki dowożą w określonych swoich obszarach. Dlatego zawsze po przesłaniu do nas tej kalkulacji my dopiero odsyłamy do Państwa zwrotnie ofertę, patrząc na dostępność materiału, na cenę, czy na pewno się zgadza, bo może być taka sytuacja, że ta cena, którą dzisiaj tutaj z boku widać właśnie, 261 na przykład za Izoterm 0,40 jest już nieaktualna, bo w międzyczasie nastąpiła zmiana ceny, albo jest nawet brak surowca, brak materiału, bo takie były sytuacje w ostatnich miesiącach. Więc my sprawdzając, odsyłamy dopiero tą ofertę Państwu. Więc to jest taka wstępna kalkulacja. I wystarczy te trzy rzeczy sobie zaznaczyć i możemy już skorzystać z naszego kalkulatora. Widzicie Państwo, dostajecie wstępną wycenę. Ile by kosztowało zakup wszystkich materiałów, jakimi dysponujemy na Państwa elewację. Czyli mamy styropian, ilość potrzebna w metrach sześciennych, cena za metr sześcienny, prawda? I cena łączna. Potem mamy siatkę zbrojoną, klej do styropianu, klej do zatapiania siatki, grunt na ścianę zewnętrzną, żeby zwiększyć jej chłonność, emulsja podkładowa pod tynk silikonowy i już policzone ilości, narożniki, kołki, domyślnie dobrane są kołki zwykłe, tak zwane 5 cm z rozporem 5 cm i one się sprawdzają najbardziej właśnie na gazobetonie, tych białych cegłach, na czerwonych cegłach, ale pełnych cegłach. A jeżeli byście Państwo potrzebowali, jeżeli Wasza ściana jest na przykład z porotermu albo z podobnego produktu, czyli zżebrowana, to wtedy polecamy kołki z rozporem 8 cm. Zaraz pokażę, jak to wszystko zmienić w naszym kalkulatorze. Zaślepki styropianowe, wykrojnik, prawda? Jest listwa startowa policzona domyślnie, tam około 50 metrów bieżących. I każdą z tych pozycji można zmienić, edytować, usunąć. Lub jeżeli Państwo macie jakieś uwagi potem, żeby czegoś nie chcecie, albo jeszcze inne ilości potrzebne, można tutaj do nas napisać. I ta kalkulacja, nie dość, że mamy konkretną już kwotę za całość, ile by było do zapłaty, to jeszcze mamy policzoną cenę za metr kwadratowy. Cena za metr kwadratowy naszej kalkulacji. O, ja tutaj troszeczkę zmniejszę okienko, bo nie wchodzi, widzę. O, tak będzie lepiej. Co tu jeszcze mamy? Czyli listwa startowa, czyli to jest ta listwa aluminiowa do wystartowania przyklejenia styropianu. Nie każdy z niej oczywiście korzysta. Listwa przyokienna to jest listwa
gdzie tynk będzie dotykał się z oknem i żeby ten tynk, pod tynk nie wchodziła woda, to jest tam uszczelka na oknie i jest taki element tracony, który się potem zrywa. Polecam to używać na inwestycji. Pianka do uszczelnienia styropianu, krawędzi styropianowych, taśma tynkarska jeżeli trzeba różne kolory zrobić na elewacji lub coś tam poprzedzielać. Taśma niebieska do przyklejenia wszelkich folii i folia samoprzylepna, ale mamy taką folię właśnie Blue Delphin najlepszej tutaj marki, 60 cm szeroka na okna do zabezpieczenia okien, ale można też wziąć inny rozmiar, mamy też 50 cm, mamy też zwykłą folię, zaraz to wszystko pokażę. Więc możemy każdą z tych pozycji przeedytować lub usunąć. Ale jak widzicie Państwo, już po wybraniu tych trzech pozycji, czyli powierzchnię, wskazaniu powierzchni, grubości i rodzaju styropianu, możemy już sobie policzyć, ile nas będzie kosztować zakup całej elewacji. I wystarczy tutaj zmieniać sobie parametry, czyli widzieliśmy, że teraz kosztuje nas 81 zł metr kwadratowy na styropianie białym 0,40 i możemy teraz sobie porównać, jakbyśmy wzięli z tej samej fabryki styropian grafitowy. Mamy cenę za metr sześcienny 329 zł. Jeszcze raz policzam symulację. Tu się zmienia oczywiście cena za styropian. Zmienia się też klej, ponieważ grafit polecamy kleić na klej uniwersalny, właśnie ten sam, który jest do zatapiania siatki, ale kalkulator to rozbija właśnie na dwie pozycje. I on jest właśnie w tej samej cenie co do siatki. Sam kleiłem na mojej elewacji tym klejem, robiłem testy jego na kawałku takim metrowym, 50 centymetrowym, przykleiłem styropian. Po kilku godzinach nie można już było go zedrzeć po dobie, po nocy. Skruszył się cały styropian, ta warstwa przyklejona pozostała, także naprawdę sprawdzony jest materiał. Polecam. Także zmienia się nie tylko styropian, ale też klej się dostosowywuje i widzimy, że w tej chwili jest 92 zł 50, czyli mniej więcej 11 zł na metrze kwadratowym jest drożej. Jest 11 zł na metrze kwadratowym drożej, ale pamiętałem to, co mówiłem na początku, że na styropianie grafitowym mamy około 30% cieplej. Czyli kwestia jest taka, czy chcecie Państwo zainwestować więcej, aby potem troszeczkę niższe płacić rachunki. Dobrze, pokażę może teraz jeszcze inne opcje kalkulatora, inne szczegóły. Rozpocznijmy może od tej strony, od systemu. Co policzyć? Bo możemy, tak jak teraz widać, liczyć cały system. Możemy policzyć na przykład bez tynków, jeżeli Państwo na razie nie zamierzacie tynkować, to wtedy ta wycena się skraca, zmniejsza. Już widać 73 zł jest za metr. Ta zaprawa tynkarska, wiadomo, jest dosyć droga. Więc jeżeli nie zamierzacie Państwo teraz tynkować, oczywiście te tynki można dokupić też u nas później. Zachęcam też do zakupu gruntu, jeżeli nie chcecie Państwo tynku, gruntu podtynkowego, żeby jeżeli miała stać elewacja kilka lat, żeby je zabezpieczyć. Czyli wróćmy do kompletnego systemu. Mamy kilka systemów ociepleń, którymi je sprzedajemy. Izotherm to jest nasz flagowy właśnie produkt, którym handlujemy, z dwoma rodzajami siatek. Głównie ta 160 w tej chwili jest najbardziej popularna i najczęściej brana. System Cosbudu, system Meisterpola, KB, Polstyr, ale to tylko z klejami Polstyr. Tutaj jesteśmy w tej chwili w trakcie aktualizacji cen, także proszę akurat się nie sugerować tymi cenami, które widzicie dzisiaj. Bo na ten rok 2022, nagrywam to 11 lutego, ceny niestety będą rosły wszystkich systemów. Jeszcze tutaj nie są skonfigurowane odpowiednio. Ale na Izotherm te ceny raczej powinny się zatrzymać. Więc mamy kilka systemów, czyli Polstyr tylko ze styropianem Polstyr, termoorganika też ze styropianem termoorganiki i tak samo arsanit też ze styropianem arsanitu można kupić. I grain plasty. Być może będą dochodziły jeszcze systemy dociepleń, to wtedy będzie można tutaj na tej liście je sobie wybrać i porównać, prawda? Też możemy sobie porównać dzięki temu, czyli jedną kalkulację zrobić na izotermie, drugą na przykład na Cosbudzie i w tej chwili wszystko nam się przelicza
dla firmy Kozbud i widzimy, że cena jest bardzo już podobna do Izotermu, 92, 40 groszy drożej jest na Kozbudzie niż na Izotermie. Ale tak jak mówię, te ceny jeszcze są niezaktualizowane, dopiero będziemy je aktualizować niebawem. Więc na dziś jeszcze, jak nagrywam ten film, ciężko jest zweryfikować, porównać te ceny. Ale pokazuję, jak Państwo będziecie mogli z tego korzystać. Tak samo system Meisterpol i inne systemy, które możemy wybrać. Wróćmy do naszego flagowego systemu Izotherm. Możemy wybrać oczywiście kolor tynku. Jeżeli byśmy chcieli mieć tynk, to tutaj wybieramy sobie, jest paleta kolorów. Klikając na konkretny kolor widzimy ten symboliczny domeczek się zmienia. Jego kolor, o tutaj teraz kolory szare są bardzo modne. Ten 500 jest bardzo popularny. Sam mam go u siebie na domu. 500 złamany z bazową bielą. Troszeczkę ciemniejszy, szary. I wybierając konkretny kolor, możemy wrzucić go do kalkulatora. Klikamy dodaj do kalkulatora i widzimy teraz, jak przeliczę symulację, że cena tynku jest odpowiednio większa, prawda? Bazowy był po 149, ponieważ to jest kolor z grupy premium, 214, już jest troszeczkę droższe to wiaderko, 169 zł. Trzeba pamiętać, że cena nie wynika z jakości tynku, że jest jakiś lepszy lub gorszy, tylko wynika z ilości barwnika. Po prostu im jest intensywniejszy kolor, tym więcej trzeba użyć barwnika, dlatego ten tynk jest droższy. Też chcę zaznaczyć, że powinniśmy nasze elewacje brać w kolorach jasnych, czyli polecam z tej pierwszej grupy Normal. Ona ma najlepsze odbicie promieni świetlnych od naszej elewacji, żeby ona się nie nagrzewała i żeby nie pękała, bo wiadomo, im ciemniej zrobimy, tym bardziej będzie chłonęła słońce, będzie się nagrzewała elewacja. Więc ciemne kolory stosujemy jako wstawki różnego rodzaju, ale nie jako dominujący kolor. W ten sposób najlepiej dobierać kolory. Oczywiście kalkulator też nie pozwala na to, żeby wiele kolorów użyć, dlatego zazwyczaj wtedy klienci nam dopisują w uwagach, że 200 metrów kolor na przykład 230 i 50 metrów załóżmy kolor 232. Niestety wszystkich tutaj kombinacji trudno uwzględnić na kalkulatorze, ale po to jest właśnie pole uwagi, które możemy wypełnić. Idziemy dalej. Faktura tynku. Tynk, baranek, kornik. Kornik praktycznie już mało kto w tej chwili bierze. Większość bierze baranka. Grubość ziarna standardowa po 1,5 mm jest tutaj sprzedawana. Jeszcze jest na zamówienie 1 mm mniejsze ziarno, ale to już rzadziej jest sprzedawane. Ten tynk Izothermu może być nakładany też maszynowo i rozcieńcza go się wtedy, gdy troszeczkę wody się dodaje, bodajże chyba szklanka wody wychodzi na wiaderko. 2% wody można dodać do tynku, żeby maszynowo go. Oczywiście trzeba go rozmieszać wtedy z tą wodą i dopiero można na maszynowo nakładać. Nie więcej, ponieważ później tynk może nie trzymać się elewacji. Dlatego nie można sobie tak na oko tej wody dolać. Listwa przyokienna, to o niej już mówiłem wcześniej właśnie, że polecam tą listwę przyokienną, żeby nam nie powstawały pająki w glifach tam koło okien. Też mamy różne kolory tych listew przyokiennych. Ja polecam białą, bo sam osobiście, chociaż mam w wielu miejscach szarą elewację, to po pierwsze nie widać tego, że jest, tej listewki prawie nie widać, tam jest 2-3 mm dosłownie. I jak widziałem u znajomych dom, który był z tą listwą przyokienną w kolorze okna, na przykład złoty dąb czy ciemny orzech, to wtedy te okno z daleka jest nieproporcjonalne, przynajmniej dla mnie. Jest takie, coś wystaje nagle z tego okna, nie? A nawet jak jest jakiś tam inny kolor elewacji, załóżmy żółty czy pomarańczowy, to tej białej listeweczki w ogóle nie widać i mózg tego jakoś
nie zapisuję i według mnie najlepiej wybrać białą listwę przyokienną, ale oczywiście wybór zostawiam Państwu, naszym klientom. Listwa startowa, będzie dopasowana grubość do styropianu, czy z listwą ma policzyć kalkulator, czy bez listwy i wpisujemy wtedy dookoła ile jest jej potrzebna, obwód domu. Co jeszcze możemy zmienić? Możemy zmienić, wracając na tą stronę, krawędzie styropianu, jakie będą. Jest grafito, jest gładki albo frezowany i teraz styropian gładki, to boki gładkie. Możemy stosować dla każdej grubości. Zalecane są już powyżej 15 cm, 15 cm i wyżej. Już nie ma mostków termicznych, nie występują, jeżeli nie ma mniej niż pół centymetra przerwy między styropianami, więc wystarczy, nie potrzeba wtedy już frezowanych, ponieważ krawędzie frezowane powodują, że nie każda płyta, nie każdy ścinek płyty będzie pasował i dużo więcej materiału niestety musi pójść. Dlatego przy grubościach 15-20 cm już nie polecamy frezowania. Dla grubości 12, 10, 8 jak najbardziej polecamy, ale wybór oczywiście należy do Państwa. Też wiele osób przy 15 cm frezuje i system automatycznie doliczy cenę frezowania. Fabryka dolicza nam za tą usługę. Każda troszeczkę inaczej, ale średnio w tej chwili to jest około 10 zł, dlatego kalkulator wylicza około 10 zł. Też dopasowywuje ilość materiału według opakowania, ponieważ każda fabryka inaczej trochę frezuje i inne są jednostki pakowania, stąd te wszystkie takie drobne ułameczki tutaj. I cena, jak widać, też wzrosła, 335, gdzie mamy 329, prawda, cenę bazową styropianu za metr sześcienny. Kołki do styropianu. To już chyba mówiłem, tak? Właśnie, dobieramy według naszego muru. Do białego muru standardowo, tego nowo wybudowanego 5 cm, do czerwonego typu Poroterm 8 cm. Lub jeżeli ktoś sobie życzy, są też z metalowym trzpieniem, one są już dużo droższe, ale możemy sobie porównać, tak, że jeżeli weźmiemy z metalowym trzpieniem, wyjdzie nas 1000 zł przy tej powierzchni 220 metrów. Jeżeli weźmiemy zwykłe plastikowe kołki, tutaj kołki 567 zł, prawda? I jeżeli weźmiemy do białej ściany zwykłe kołki, będzie nas kosztować 405 zł, prawda? Czyli widać jak ta cena się zmienia. Do kołków możemy dobrać zaślepki według styropianu. One się tutaj też powinny chyba zmienić. Jeżeli wezmę biały, to tak, zmieniają się na zwykłe zaślepki. Jeżeli wezmę na grafitowy styropian, zamieniają się na grafitowe. To jest średnica zaślepki 68 mm. I teraz oczywiście można z tych zaślepek zrezygnować, zaznaczając brak. Także możemy sobie wybrać. Ja polecam robić te zaślepki. Nie będzie tego efektu Biedronki wtedy na domu. W miejscu, gdzie jest kołek, są różne chłonięcie wody jakby przez elewację i wtedy widać szczególnie po dużym deszczu, widać miejsca kołkowania na elewacji. Pianka do uszczelnienia styropianu, tak. I osłona, tak jak mówiłem, możemy wybrać te osłony do okien, albo ta 60, albo 50 i ona jest więcej na rolce. Finansowo wychodzi troszeczkę taniej, ale na tej się troszeczkę lepiej pracuje na 60, bo łatwiej się ją klei. Lub zwykła folia tynkarska. I wtedy też system nam przeliczy tą folię. Tutaj zwykła folia, ale też wyjdzie najtaniej, prawda? Tylko tamta niebieska jest troszeczkę droższa, prawda? Bo widzimy 300 zł, prawda? Także zapraszam Państwa do korzystania z tego kalkulatora. Jak widzicie, wydawał się groźny i duży, a mam nadzieję, że zobaczyliście Państwo, że to nie jest
nic skomplikowanego użyć, ten kalkulator. I można sobie przeliczyć różne warianty, różne opcje, różne styropiany, różne rodzaje tynku też są, ale w tej chwili tylko praktycznie silikonowe sprzedajemy, więc nawet nie polecam tych innych rodzajów tynku brać. Ale też właśnie można porównywać sobie między systemami. Myślę, że do końca lutego już wszystkie ceny będą zaktualizowane i na końcu po przygotowaniu takiego zestawienia, jeżeli Państwa to by interesowało, takie zestawienie, podajemy nasze dane kontaktowe. To też zaznaczam, nie jest jeszcze zamówienie, to jest tylko propozycja, prawda, że Państwo nawet nie trzeba tu nic wpisywać, wystarczy tylko nam wpisać okolice, wystarczy nam, czyli na przykład Warszawa, telefon, tak, i adres e-mail. O, i wystarczą nam te dane. Najważniejsze właśnie, żebyśmy mieli kontakt, żebyśmy mogli oddzwonić i dopytać ewentualnie o szczegóły. Można oczywiście jeszcze uwagi, na przykład, że styropian podłogowy, jeżeli jest potrzebny, inne rodzaje styropianu, fundamentowy. To wszystko można w uwagach nam tu napisać, czy kilka na przykład elewacyjnych styropianów. Można tu szczegóły nam dopisać i wysyła się do nas takie zapytanie i nasz pracownik w ciągu następnego dnia roboczego powinien do Państwa odesłać wycenę. Gdyby taka wycena nie przyszła na maila, proszę śmiało do nas dzwonić i pytać się, co się stało. My zawsze jesteśmy gotowi do rozmowy z Państwem. Numery do nas zapraszam do dzwonienia. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału i zapraszam do korzystania z kalkulatora.